Nazywam się Konrad Sobczyk. Tematem PLC Next Technology zajmuję się od momentu wprowadzenia tych rozwiązań na rynek. Zapraszam na film prezentujący szczegóły tej platformy. Z filmu dowiesz się podstawowych informacji o opracowanej przez Phoenix Contact otwartej platformie automatyki PLC Next Technology oraz komponentach wchodzących w jej skład. Ideą przyświecającą powstaniu PLC Next Technology było spełnienie nowych wymagań rynku automatyki przemysłowej, wynikających z szybko postępującej cyfryzacji, rozwoju przemysłu 4.0 oraz przemysłowego internetu rzeczy. Ekosystem PLC Next Technology składa się z 4 filarów. Pierwszy stanowi PLC Next Control, czyli warstwa sprzętowa. W jej skład wchodzą sterowniki PLC o różnych funkcjonalnościach i klasach wydajności oraz komputery brzegowe. Drugim filarem jest PLC Next Engineer. Jest to oprogramowanie narzędziowe, przy użyciu którego można skonfigurować i zaprogramować sterowniki PLC Next. Trzeci filar to PLC Next Store, internetowe repozytorium bibliotek programistycznych i aplikacji dedykowanych dla sterowników PLC Next. W sklepie znajdują się zarówno aplikacje przygotowane przez Phoenix Contact, jak i stworzone przez partnerów zewnętrznych. PLC Next Community to ostatni, 4. filar ekosystemu. W ramach PLC Next Community użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, korzystać z udostępnionych samouczków czy prowadzić bezpośrednie dyskusje z deweloperami pracującymi w centrali Phoenix Contact. Poznajmy bliżej poszczególne filary. Wszystkie sterowniki należące do PLC Next Technology działają w oparciu o PLC Next Runtime System. Dzięki temu, niezależnie od tego, jakiej klasy sterownik będzie wykorzystywany, oferuje on wyjściowo taki sam zestaw funkcjonalności. Sterowniki PLC Next mogą pracować dokładnie tak samo jak klasyczne sterowniki PLC, czyli zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w normach serii IEC 61131. Są także wyposażone w innowacyjny mechanizm Execution and Synchronization Manager, który zapewnia, że programy napisane w języku C i C++ oraz modele MATLAB Simulink są wykonywane przez sterownik z zachowaniem reżimu czasu rzeczywistego, czyli tak, jak wymaga tego od sterowników PLC norma IEC 61131. Drugim innowacyjnym mechanizmem wprowadzonym w PLC Next Technology jest Global Data Space. Jest to dynamiczny bufor, który zapewnia spójność wszystkich danych przetwarzanych przez programy i wymienianych poprzez magistrale komunikacyjne. Sterowniki PLC Next działają pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Jest to specjalna dystrybucja czasu rzeczywistego przygotowana przez organizację Open Source Automation Development Lab. W odróżnieniu od klasycznych sterowników PLC, programista ma w razie potrzeby pełen dostęp do systemu operacyjnego. Runtime PLC Next działa jako usługa systemowa o najwyższym priorytecie. Jest dedykowany do realizacji podstawowych zadań sterownika PLC. Obok niego na Linuxie mogą działać inne programy napisane przez programistę, dodatkowe frameworki i inne komponenty takie jak bazy danych. Dodatkową zaletą programów działających na Linuxie jest opcja konteneryzacji. Umożliwia ona obsługę wszystkich kontenerów zgodnych ze standardem Open Container Initiative, w tym bardzo popularnych kontenerów Dockera. Sterowniki PLC Next są na poziomie firmware'u natywnie przystosowane do komunikacji za pomocą Profinetu. Oprócz tego możliwa jest obsługa innych przemysłowych protokołów komunikacyjnych i protokołów telemetrycznych. Dostępne są również protokoły stosowane powszechnie w przemysłowym internecie rzeczy. Ze względu na swoją otwartą architekturę, sterowniki PLC Next są gotowe nawet do obsługi protokołów będących w trakcie formalizacji i standaryzacji. W przyszłości wystarczy tylko doinstalować odpowiednie rozszerzenie. Ważną cechą sterowników PLC Next jest zgodność z normami IEC 62443. Ta seria norm kompleksowo opisuje wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych na wszystkich poziomach kompetencji. Od wymagań stawianych producentom sprzętu i samemu sprzętowi, poprzez projekt instalacji i działania integratorów, po obsługę przez użytkownika końcowego. Zgodność z tymi normami jest potwierdzona przez niezależne laboratoria TÜV Süd. Ta certyfikacja ma duże znaczenie szczególnie w obliczu tego, że na początku 2023 roku na terenie Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa NIS 2
która obliguje do stosowania zasad cyberbezpieczeństwa opisanych m.in. w normach serii IEC 62443. Ostatnią istotną cechą sterowników PLC Next jest zintegrowana obsługa bezpieczeństwa funkcjonalnego, czyli systemów popularnie nazywanych safety. W ramach PLC Next występują sterowniki dedykowane do takich zastosowań oraz specjalne rozszerzenia umożliwiające rozbudowę zwykłego sterownika. Wszystko realizowane jest z zachowaniem wymaganych norm, tak aby systemy sterowania były zgodne z poziomem nienaruszalności SIL 3 i poziomem niezawodności PLE. Pod względem sprzętowym portfolio sterowników PLC Next można podzielić na 3 kategorie: sterowniki modułowe, sterowniki centralne i komputery brzegowe. Sterowniki modułowe to najpopularniejsza kategoria, w ramach której dostępne są 2 modele. Różnią się one przede wszystkim mocą obliczeniową oraz liczbą niezależnych ethernetowych portów komunikacyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, budowa tych sterowników jest modułowa. Centralny element stanowi jednostka główna, do której możemy dołączać moduły I/O dostosowane do potrzeb realizowanej aplikacji. Po prawej stronie dołączane są standardowe moduły, np. wejść, wyjść analogowych i cyfrowych. Po lewej stronie można podpiąć dodatkowe moduły rozszerzeń. Moduły podłączane po prawej stronie działają w oparciu o sprawdzony i niezawodny system magistrali Axioline. Do sterownika mogą być podłączone kompaktowe moduły Axioline Smart Elements, pełne portfolio standardowych modułów Axioline F oraz moduły z rozszerzonym zakresem temperatur działania Axioline FXC. Po lewej stronie jednostki głównej można podłączyć dodatkowe rozszerzenia, takie jak dodatkowy gigabitowy interfejs ethernetowy, moduł mastera protokołu Interbus, mastera Profibus, moduł dodający możliwość programowania safety do standardowych sterowników i moduł uczenia maszynowego wyposażony w specjalistyczny procesor dedykowany do takich zastosowań. Sterowniki centralne do akwizycji sygnałów polowych potrzebują niezależnych wysp I/O wyposażonych w interfejs komunikacyjny. Tego typu sterowniki są najmocniejszymi jednostkami w ofercie Phoenix Contact. Pierwszy typ stanowią centralne sterowniki safety dedykowane do dużych instalacji. Są w stanie obsłużyć do 300 urządzeń ProfiSafe. Drugi typ to sterowniki przeznaczone do tworzenia redundantnych systemów sterowania. Zapewniają przełączanie się na zapasowy układ w czasie kilku milisekund. Ostatnia kategoria to komputery brzegowe. Są to bardzo kompaktowe urządzenia. Ich najdłuższy bok ma niecałe 10 cm długości. Działa na nich w pełni funkcjonalny runtime PLC Next, więc mogą być używane jak standardowe sterowniki PLC. Ich dodatkową zaletą jest znacznie większa ilość pamięci wewnętrznej oraz w przypadku modelu EPC 1522 również dodatkowy dysk SSD. Dzięki temu użytkownik ma wystarczająco dużo miejsca na dodatkowe programy instalowane na systemie Linux. PLC Next Engineer jest podstawowym narzędziem służącym do obsługi sterowników PLC Next. Pozwala on na klasyczne programowanie przy użyciu języków zdefiniowanych w normie IEC 61131, takich jak FBD, ST czy Ladder. W przypadku używania sterowników safety, w tym samym narzędziu programuje się logikę układów bezpieczeństwa. PLC Next Engineer jest dodatkowo wyposażony w edytor graficzny pozwalający na tworzenie wizualizacji wyświetlanych na web serwerze sterownika. Poza tym PLC Next Engineer pozwala skonfigurować sterownik, a po napisaniu programu przeprowadzić diagnostykę działania. Jedną z podstawowych cech sterowników PLC Next jest możliwość tworzenia programów w językach wysokiego poziomu, a także używanie ich wspólnie z programami napisanymi w sposób klasyczny. W tym celu Phoenix Contact przygotował dedykowane pluginy do najpopularniejszych narzędzi programistycznych. Aby stworzyć program przy użyciu języków zdefiniowanych w normie IEC 61131, najlepiej użyć PLC Next Engineer. To samo narzędzie sprawdzi się też w przypadku stosowania sterowników safety. Aby użyć języka C# przygotowując funkcje lub bloki funkcyjne do tworzonego w PLC Next Engineer programu, należy skorzystać z pakietu Visual Studio z darmowym, dedykowanym rozszerzeniem. Na
Natomiast tworząc programy w C lub C++, najlepiej użyć oprogramowania Eclipse z zainstalowanym darmowym rozszerzeniem. Phoenix Contact przygotował też odpowiednie rozszerzenie dla pakietu MATLAB Simulink, umożliwiające przygotowanie modeli, które będą wykonywały się na sterownikach PLC Next. Narzędzie PLC Next Engineer w pełnej podstawowej wersji można pobrać ze strony internetowej Phoenix Contact bez rejestracji i całkowicie za darmo. Ta wersja jest całkowicie wystarczająca do większości zastosowań. Wyjątkiem są niektóre wyspecjalizowane funkcjonalności, do których wymagana jest płatna licencja. Należą do nich m.in. moduł programowania Safety, moduł podglądu modeli MATLAB Simulink bezpośrednio w PLC Next Engineer, czy moduł obsługujący wersjonowanie projektu zgodne ze standardem Git. PLC Next Store to internetowe repozytorium, w którym znajdują się różnego typu dodatki programistyczne, nazywane tu apkami, pomocne w tworzeniu aplikacji na sterowniki PLC Next. Aby ułatwić wyszukiwanie i użytkowanie, wszystkie apki zebrane na jednej przejrzystej stronie internetowej. Wchodząc w daną apkę, możemy zobaczyć dodatkowe informacje dotyczące tego, co ona realizuje, na jakich urządzeniach może działać, dodatkowe linki do dokumentacji. Łatwo także można odnaleźć różne wersje danej biblioteki. Apki można podzielić na 4 kategorie. Typowe biblioteki programistyczne wykorzystywane podczas pisania programów w PLC Next Engineer, Solution Apps, czyli gotowe do uruchomienia aplikacje realizujące daną funkcjonalność. Przykładem takiej aplikacji jest stacja pogodowa, odczytująca dane z czujników środowiskowych po Modbus RTU i udostępniająca je za pomocą protokołów ethernetowych. W przypadku Solution Apps użytkownik nie ma dostępu do kodu programu, a jedynie do jego interfejsu. Runtime'y to, jak sama nazwa wskazuje, elementy rozbudowujące możliwości obsługi różnych sposobów wykonywania programów. Wyróżnić można np. Runtime Codesys czy Node-RED. Function Extension to apki dodające funkcjonalności instalowane najczęściej bezpośrednio na Linuxie. PLC Next Store jest projektem otwartym dla wszystkich programistów i firm zainteresowanych współpracą. Każdy, kto ma pomysł na własną aplikację, bibliotekę lub na przykład interfejs obsługi własnego produktu, może dołączyć do PLC Next Store i stworzyć apkę, która będzie dystrybuowana za pomocą witryny. To twórca apki decyduje o udostępnieniu jej za darmo lub za opłatą oraz w tym drugim przypadku, w jaki sposób ma być licencjonowana. Społeczność PLC Next Community koncentruje się wokół strony internetowej www.plcnextcommunity.net. Można tu znaleźć sekcję służącą do nauki, a w niej między innymi interaktywne tutoriale wprowadzające do różnych aspektów PLC Next Technology oraz opublikowane na YouTube filmy pokazujące, jak zacząć programowanie sterowników. Warto odwiedzić również podstronę Maker's Blog. Jest to miejsce, w którym można opisać własną aplikację lub ciekawe rozwiązanie jakiegoś problemu lub poczytać o tego typu aplikacjach opisanych przez innych członków społeczności. Ostatnim, ale nie mniej interesującym miejscem na PLC Next Community jest forum dyskusyjne moderowane przez pracowników działu rozwoju w PLC Next Technology. Dzięki temu można na jego łamach zadawać szczegółowe pytania dotyczące kwestii sprzętowych lub oprogramowania i w ciągu kilkunastu godzin otrzymać rzeczową odpowiedź. Otwarta platforma automatyki PLC Next Technology jest to nowoczesna odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku automatyki.